Cześć, tu Elena i Walden. Dzisiaj, ku naszemu zaskoczeniu, obudziliśmy się w Madrycie. Pierwszą godzinę w Madrycie spędzamy pod ziemią. Tak, jeszcze nie byliśmy na zewnątrz. Bezpośrednio z lotniska weszliśmy do metra, potem do drugiego metra i jeszcze nie koniec, właśnie podjeżdżam. Pierwszy raz widzę tak rozbudowaną linię metra. Ja też. A w Warszawie budują do Wilanowa tramwaj. Wow. To już trzecia linia metra. Bezpośrednio z lotniska podjeżdżamy pod samochodem. Nie wiem. Nie, tam chyba trzeba będzie jeszcze przejść. Ale jesteśmy pod wrażeniem. Chyba wychodzimy na zewnątrz. Nie wiadomo, czy trzeba się ubierać, bo w Warszawie było minus. Pozdrawiamy Was jeszcze z Warszawy. To jest dzisiaj rano i tu jest zima. A tu jeszcze nie byliśmy na zewnątrz, a jesteśmy w Madrycie 1,5 godziny. Wychodzimy na powierzchnię. Zobaczymy, jaka jest temperatura. Wygląda na to, że ciepło bardzo. Tak. Ale ile ludzi? I co? Madryt. Wow! Ile mamy do hotelu? 3 minuty. Ruszamy. Prowadź, przewodniczko madrycka. To ten hotel? Zawsze się stresuję, bo nigdy nie wiem, co to za hotel. Wybierasz, jak najlepiej. Wybierasz super hotele, więc ten też taki będzie, na pewno. Hola. Damy radę tu spać? Nigdy przenigdy. Ale widok super. Popatrz w prawo. Dobra, to co? Musimy do nich dołączyć. To jak zawsze, idziemy jeść. Idziemy jeść. To nasz hotel, a tutaj restauracja, gdzie idziemy jeść. Będziemy chcieli jeść, ale jeszcze nie wiemy gdzie. Tu jakaś jedna z najstarszych tu restauracji. Podobnie bardzo dobra. No, skoro ludzie czekają w kolejce na my też zewnątrz, poczekamy. my też poczekamy, słuchając hiszpańskich dialogów. Kochanie, co ja jem? Madrilenian tribe. Zamówiłem to, co mieli ludzie z sąsiedniego stolika. Muszę przeczytać, co to jest, ale smakuje nieprawdopodobnie. Jem flaki madryńskie. Pijemy tutaj wermut z lodem i z cytryną. I to jest też wino, które wytwarzane jest tutaj przez tą restaurację. Najedzeni ruszamy w miasto. Kilka minut pieszo od naszego hotelu w samym centrum Madrytu znajduje się Królewski Ogród Botaniczny. Tak, został założony ponad 250 lat temu. Jest tutaj
nie wiem, czytaliśmy, że 6000 gatunków roślin z całego świata. I pomyśleć, że wczoraj przed odlotem w Warszawie było -2 i leżał śnieg. No tak, ale tu nie chodzi tylko o różnicę temperatur. W Polsce po prostu jesień się już skończyła. Nie ma liści na drzewach. Tak, a tu jakby jest dopiero początek jesieni. Pora lunchu, więc czas na znalezienie dobrej restauracji. Chyba wszyscy tu jedzą o tej samej porze, bo trudno o wolny stolik. Zobaczcie. Szukając restauracji, doszliśmy do Plaza Mayor, jednego z najbardziej reprezentacyjnych placów Madrytu. Tak, plac jest piękny i ogromny i słuchajcie, ma wymiary 84 na 130 metrów. A po środku stoi pomnik Filipa III, króla Hiszpanii i Portugalii. Jednak jedyne, co tu kupiliśmy, to sukienkę dla mojej wnuczki Marysi. O restauracji w okolicach Plaza Mayor możemy zapomnieć. Bo ludzi jest tu tyle, że trudno nawet przejść pomiędzy restauracjami. Dokładnie. Miejsca do jedzenia musimy szukać gdzie indziej. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć miejsce, gdzie będzie mniej ludzi. Elenka znalazła fajną restaurację tutaj lokalną, madrycką. Nie powiemy jak ona się nazywa, ale tak, pokażemy. No i idziemy próbować madryckie specjały. Poznajemy kuchnię hiszpańską. Madrycką. Słuchajcie, przed chwilą odkryliśmy tak fantastycznego drinka, że teraz kombinujemy jak kupić do domu tyfon. Taka butla, która... gazowania. Zobaczcie, jak to tutaj przygotowują. Bazą jest wermut. Wermut, lód, to coś z tego syfonu, z tej butli. Super. Jest skórka pomarańczy albo lajma. To po prostu jakieś odlecie. I do tego krokiety. Nie wiemy z czym, ale smakują wyśmienicie. No jak to nie wiemy? Z warzywami, z serem. Tak? O, to ja nie wiedziałem. Słuchajcie, od rana spacerujemy po Madrycie i tak naprawdę niewiele się zmienia. Pięknie, tak, głośno, wszyscy jedzą. Tak, wszyscy jedzą, po prostu. Przechodzą ze śniadania na drugie śniadanie, potem lunch i potem podwieczorek. Drink, tak. potem kolacja. Non-stop, wszystkie knajpy tu są zajęte. Mieliśmy taką teorię, że ludzie tu pracują tylko w knajpach i jedzą tylko w knajpach. Usiąść tutaj gdziekolwiek jest bardzo trudno, a tych miejsc jest masa, setki. A tak geograficzna ciekawostka, jesteśmy w dzielnicy La Latina. Myśleliśmy, że będzie tu trochę inaczej niż w tych dzielnicach, gdzie byliśmy wcześniej, ale niewiele tu się różni. Idziemy dalej. Jeść. A jeść. Zobacz, widać stąd katedry Matki Bożej Almudeny. A, no rzeczywiście. Znaczy, że powoli zbliżamy się do jednego z najważniejszych miejsc w Madrycie. Katedra Matki Bożej Almudeny jest główną świątynią rzymskokatolicką Madrytu. Historia tego miejsca sięga 1938 roku, choć sama katedra jest dość nową budowlą. Została poświęcona przez Polaka papieża Jana Pawła II w 1993 roku. Dokładnie pod katedrą znajduje się krypta, w której jest aż 400 kolumn podtrzymujących podłogę katedry. W podłodze krypty są płyty nagrobne. To wszystko sprawia, że miejsce jest naprawdę wyjątkowe. Jesteśmy przed katedrą na Plaza de la Armeria i wiemy już, że musimy tu przyjść, jak będzie widno. Jesteśmy od rana na nogach. Tak, ściemniło się, ale nadal jest cudownie. Nie wiemy w ogóle, co się dzieje, ale to jest taki obszar i dodajmy, że bez samochodów. Chodzimy w zasadzie wyłącznie deptakami. To jeden wielki spacer po ogromnym mieście. Ale naprawdę, tak, skala przeraża. Tak. Jesteśmy teraz na takim deptaku, który się nazywa Calle de Arenal.
Jak ty to zapamiętałeś? Bo jestem zachwycony tym miejscem. Ja wymyśliłam przed chwilą nazwę do tego filmu. Będzie Zakochani w Madrycie. I czujemy tutaj taką fajną energię, bardzo dużo serdeczności. Tak się czujemy po prostu bardzo swobodnie, wszyscy są uprzejmi. Także będziemy dzisiaj spacerować dokąd się da, dokąd starczy sił. A jeszcze przed nami kolacyjka. Real Madryt. Zobacz, sklep Realu. O, idziemy. Ja jeszcze wam o tym nie mówiłem, ale jestem fanem Realu Madryt. I cieszę się, że jestem w Madrycie, skąd ten zespół się wywodzi. I właśnie teraz, Chodź kupimy coś fajnego. no właśnie, jesteśmy przed oficjalnym sklepem Realu Madryt w Madrycie. Chodźcie. To jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Słuchajcie, dosłownie po drugiej stronie ulicy mamy oficjalny Konkurencja. sklep Barcelony. Wyobrażacie sobie to w Polsce? Jakoś chyba nie sądzę, żeby gdzieś na krakowskim Przedmieściu albo na Łazienkowskiej był sklep, nie wiem, Wisły Kraków albo jakiejś innej drużyny, nie wiem, z Łodzi. Jesteśmy na placu Puerta del Sol. i wiecie co? Jest już prawie 9 i nigdy jeszcze o tej porze nie widzieliśmy tyle osób. Tu po prostu trudno przejść. To Nikt tu niesamowite. nie śpi, na bank. Tak. I większość ludzi szuka miejsc do zjedzenia i my też tak zrobimy. Idziemy ulicą Calle de Preciado. Sorry, jeśli nie potrafię tego wypowiedzieć. Słuchajcie, czas na kolejny posiłek. Gastrotur. Tak. I nie możemy znaleźć restauracji. Za duży wybór, Tak, nie możemy tak. się zdecydować. Ale wiecie jak to jest? To tak jakby do Warszawy przyjechał ktoś, kto chciałby zjeść danie polskie, nie wiem, schabowego, z Pierogi, kapustą, tak? żurek. I wszedłby do pierwszej, lepszej restauracji i podaliby mu sushi. I my mamy ten sam problem. Jest tutaj mnóstwo różnych kuchni, ale my się uparliśmy na kuchnię hiszpańską, a jeszcze lepiej na tą regionalną, tutaj, madrycką. Dobrze powiedziałem? No. Elenka jest zmęczona, dlatego ja gadam. Zobaczcie, na przykład ta knajpa. Mnie się bardzo spodobała. Elenka wyczytała, że to kuchnia wenezuelska. No i tutaj tak jest. No i słuchajcie, jesteśmy właśnie po kolacji. Bardzo przyjemnej restauracji, która tutaj jest za nami. Szukaliśmy restauracji hiszpańskiej. Bardzo dobry, bardzo tradycyjny. Tak. Czytaliśmy w Google'ach. No wreszcie weszliśmy do takiej właśnie. No i Gdzie klimacie, gdzie kuchnia, gdzie dobre opinie i okazało się, że, tak, i Elenka czyta w Google. że to restauracja austriacka. Tak, ale już zamówiliśmy, więc musieliśmy tam zostać. No ale kelner przyszedł, więc pytamy, dlaczego to jest austriacka restauracja i okazało się, że to Nie jest można wierzyć Google'owi. tłumaczowi Google. Google przetłumaczył Asturię. Jak Austria. Tak. Asturia to oczywiście region w Hiszpanii i wiecie co, naprawdę jedzenie zaczęło nam od razu lepiej smakować, jak się dowiedzieliśmy. I wystrój lepszy od Tak, razu. że to jest kuchnia hiszpańska. Wystrój okazał się naprawdę bardzo przyjemny. Wcześniej mówiliśmy, że to taki surowy dosyć wygląd. Austriacki. Taki austriacki. Ale jak się dowiedzieliśmy, że to nie Austria, Ale tylko to Asturia, głupio. wszystko nam się zaczęło podobać. Także no tak, ale naprawdę kolacja była super. Hiszpańska. Na szczęście. Dotarliśmy do hotelu. Chcesz coś powiedzieć? Nie. Idziemy spać. Dzisiaj ważny dzień dla kibiców Realu Madryt. Zobaczcie, dokąd jedziemy. Dzięki. Na Bernabeu. Wychodzimy z metra
na stacji Santiago Bernabeu. I co widzimy? Santiago Bernabeu. Super! Widzicie, co jest za nami? Ha, ha, ha! Nie. Elenka mówiła, że trzeba się wygłupiać, ale jak ja się wygłupiam, to mówi nie. Miał być wesoły film, ale niestety nie będzie. Wiecie, co jest za nami? To jest stadion w Madrycie. Idziemy tam! No i to jest ten moment. Idziemy na boisko. Chodzimy na boisko, tak. Nie do wiary. Jesteśmy na Santiago Bernabeu, wierzycie? Bo ja nie mogę. Zobaczcie, co jest na dole, czyli jak wygląda płyta boiska. Nie ma tam trawy, trawa jest gdzieś schowana na niższe piętra pod płytą. To w ogóle niesamowita konstrukcja, widać to na filmie, który jest tutaj wyświetlany. Ale jestem pod takim wrażeniem, że mi serce dygocze, po prostu. Nie sądziłem, że będę tutaj. I to właśnie na tym nowym Bernabeu, niedawno otwartym. Jesteśmy po zwiedzeniu Santiago Bernabeu. Idziemy się schłodzić, bo emocje były... Marzenie się spełniło? Tak, marzenie się spełniło. Naprawdę super. To w ogóle prezent od Elenki, więc jestem... Ajaj. Słuchajcie, no to jest taki moment, który musimy wam pokazać, że go po prostu opijamy po malutkim piwku. Ale... Dosłownie po malutkim. Tak, ale zobaczcie gdzie. To jest po prostu jakiś odlot, gdzie my w ogóle siedzimy. Tu na Santiago Bernabeu można sobie zrobić zdjęcie. Znaczy robią praktycznie wszystkim. Potem można sobie to odebrać właśnie tutaj. Za 20 euro. Tak, ale jest pamiątka, jest super. No i wreszcie shopping. Idziemy kupować prezenty dla kibiców. Tak, czyli dla nas. No i wygraliśmy te zawody. Zobaczcie, co dostaliśmy. Santiago Bernabeu, jak widzicie tutaj, jest położony po prostu wśród budynków. Idzie się ulicą, po jednej stronie są zabudowania, a po drugiej stronie jest stadion. I tak to wygląda z każdej strony. Z każdej strony budynki. Wygląda na to, że ten stadion jest zbudowany w osiedle. Tak. Wracamy w okolicy Katedry Matki Bożej Almudeny. Pamiętacie, wczoraj byliśmy tu, jak było ciemno. Tuż obok katedry jest Pałac Królewski w Madrycie, jedno z najważniejszych miejsc w stolicy Hiszpanii. Nie zdecydowaliśmy się poświęcić kilku godzin na zwiedzanie wnętrza pałacu, ale jeśli będziecie mieli więcej czasu, to warto. Można tam zobaczyć dzieła takich artystów jak Velázquez, Goya, Rubens czy Caravaggio. Warto też dodać, że jest to jedna z największych rezydencji królewskich w Europie. No i jesteśmy znowu na Placu del Sol. Tak, bo Elenka wyczytała, że w okolicy... Jesteśmy w miejscu, gdzie są jedne z najlepszych churros w Madrycie. Zobaczcie, kto tu był przed nami. I... Jesteśmy na głównej ulicy Madrytu. Gran Via. Szeroka ulica, taka warszawska, marszałkowska, można powiedzieć. Ellen, jak się czujesz na madryckiej marszałkowskiej? Jak Hiszpanka. Zauważyliśmy, że ludzie tutaj są tacy serdeczni, tacy pomocni, otwarci. Naprawdę dobrze się czujemy. W ogóle się nie śpieszą nigdzie. Jak widzą, że jesteśmy z kamerą, zatrzymują się i dają nam nagrać. To nikt tutaj
nie przepycha się jakoś, nie pędzi, nie trzeba na nikogo uważać, nikt nie wjeżdża nam hulajnogami, rowerami. Po prostu jakby to był jeden wielki spacer. Zawsze ja mówię, czy możemy tu zamieszkać, ale tym razem chyba to pytanie będzie z innej strony. Tak, ja się tutaj czuję naprawdę bardzo dobrze. Ale najważniejsze jest to, że co jakiś czas spotykamy firmowy sklep Realu Madryt. Jesteśmy w zupełnie innej części teraz Madrytu. Jeszcze kawałek od centrum, 2 stacje za Santiago Bernabeu. To jest taki plac de la Castillana. I są tu wieżowce. Tak, ale takie trochę krzywe. Budynki nazywają się Puerta de Europa, a dzięki temu, że są pochyłe, stały się bardzo charakterystyczne dla Madrytu. Dalej, widzicie, znajduje się kompleks wieżowców. No może nie jest to kompleks, bo jest ich zaledwie kilka, ale tworzą spektakularny krajobraz. Trafiliśmy do takiej cichej części centrum Madrytu. Szukamy jedzonka i tutaj raczej będzie taka wyszukana kuchnia, ponieważ mało tu turystów. No właśnie, o to nam chodzi, żeby znaleźć miejsca, gdzie stołują się miejscowi. No i teraz zobaczcie, zbliżamy się do fajnej restauracji. Kolejny wieczór, kolejna kolacja w niesamowitym miejscu, w ogóle w niesamowitej dzielnicy. Oczywiście jest tutaj 150 000 restauracji, więc wybór nie należy do łatwych, ale nam się udało. Tutaj naprawdę jest niesamowity klimat. Ellen, co jemy? Będę mówiła po hiszpańsku. Dobra. To znaczy głośno. Jemy patatas bravas, croquetas, patatas alioli, vermut. I jeszcze tu mamy tortillę taką na chlebie, czyli generalnie ziemniaki z pieczywem. Kolejny dzień zaczynamy od relaksu. Będzie to spacer po parku Retiro. Park jest około 2 razy większy od warszawskich Łazienek. I rośnie tu blisko 20 000 drzew, a najcenniejszym okazem jest cypryśnik meksykański, uważany za najstarsze drzewo w Madrycie. Posadzono go tu w 1633 roku. Ellen, tu można wypożyczyć łódź. Chcesz? Mamy prawie grudzień, ale przecież po to jesteśmy w Madrycie. Idziemy! Wracamy do cywilizacji. Przechodzimy z parku Retiro na Plaza de Cibeles, gdzie znajdują się aż 2 symbole Madrytu. Pierwszy to Palacio de Comunicaciones, czyli gmach Poczty Głównej z 1909 roku. A aktualnie urzęduje tu burmistrz Madrytu. Drugim jest uchodząca za symbol Madrytu fontanna z posągiem frygijskiej bogini Kybele. Idąc dalej na północ, zaliczamy spacer po arystokratycznej i reprezentacyjnej dzielnicy Madrytu. Dzielnica nazywa się Salamanca i pełno tu drogich, eleganckich rezydencji, wykwintnych restauracji oraz salonów znanych projektantów, jak na przykład Armani czy Prada. Mieszczą się tu też ambasady Stanów Zjednoczonych, Włoch oraz Szwajcarii. Na każdym kroku czujemy tu powiew sporych pieniędzy. Piękne, rzucające się w oczy kreacje i jakby trochę inny sposób życia. Madryt jest drugim po Berlinie miastem w Unii Europejskiej pod względem liczby ludności. Jest też zdecydowanie największym miastem Hiszpanii.
Druga Barcelona jest już o połowę mniejsza, a pozostałe miasta typu Walencja, Sevilla czy Zaragoza są już kilkakrotnie mniejsze. Spacerując po Madrycie czuć jego wielkość. Zauważyliśmy na przykład sklep znanej sieci handlowej Primark. Czytamy o nim i okazuje się, że to drugi największy Primark na świecie. Tak, i tak to z tym Madrytem jest. Parki, muzea, rezydencje należą do największych w Europie lub na świecie. My tu gadu, a dawno nic nie jedliśmy. Tym razem idziemy jeść na targ San Miguel w samym centrum Madrytu. Targ działa już ponad 100 lat. Jest tu ponad 30 straganów sprzedających wykwintne i wyselekcjonowane produkty. To jedno z najbardziej znanych centrów kultury kulinarnej Hiszpanii. Można tu kupić od szynki iberyjskiej czy najświeższych owoców morza przybywających codziennie z Galicji po śródziemnomorskie dania z ryżu czy najbardziej wyjątkowe sery Kastylii, Asturii czy kraju Basków. No i oczywiście niezliczone dania typu tapas. Niesamowite miejsce. Słuchajcie, za nami najstarsza restauracja na świecie. Była otwarta w 1725 roku. Nie udało się nam tam dzisiaj zjeść, dlatego że musielibyśmy poczekać na stolik 2 tygodnie. Ale udało nam się tam wejść dzięki temu, że Elenka namówiła menadżera. Restauracja została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarsza restauracja na świecie. I tu ciekawostka, założył ją Francuz. W rankingu magazynu Forbes restauracja Sobrino de Botín zajmuje 3. miejsce na liście 10 najlepszych na świecie klasycznych restauracji. Wyróżnienie to jest zasługą 2 dań: pieczonego prosięcia oraz jagnięciny po kastylijsku. A dania te są przygotowane w piecu, który działa tu nieprzerwanie od początku. Czyli już 300 lat. Dzisiaj Dzień Edukacji. Będziemy zwiedzać Muzeum Prado i podziwiać wielkie dzieła sztuki. Tam niestety nie można nagrywać, więc... 3 godziny później nie zaliczyliśmy całości, dlatego że dzieł tu tak dużo. W internecie jest napisane, że trzeba szykować się godzina, 1,5, 2, 3. Nie, to nie ma sensu. Trzeba zaplanować cały dzień, bo naprawdę te dzieła sztuki wymagają uwagi i no nie wiem, ja po prostu do łez. Pierwszy raz widziałam obrazy Rafaela, który jako dziecko w książkach mogłam oglądać godzinami. Nie wiem, jak mieszkańcy Madrytu funkcjonują, warto o tym poczytać, ale jest godzina 14, dzień powszedni, a wszyscy są na ulicy. No przecież to nie są turyści, jest koniec listopada. Moim zdaniem tu nie ma granicy, czy to dzień, nie wiem, weekendu, tak, sobota, niedziela, czy czwartek, piątek. Tak, no bo jesteśmy tutaj 5. dzień, byliśmy w sobotę, w niedzielę, o różnych porach. Ale ludzi na ulicach tyle samo. Tak. Kolejne oczarowanie, Plac Hiszpański. Lektura obowiązkowa, jak my to mówimy. Na Placu Hiszpańskim jest jarmark bożonarodzeniowy. Idziemy buszować. Widać po naszych strojach, że jesteśmy ubrani jak przed Bożym Narodzeniem. W pobliżu Placu Hiszpańskiego mieści się świątynia Debod, kawałek Egiptu w Madrycie. No, ciekawa sprawa, musimy wam to pokazać, ale zobaczcie, jest przełom listopada i grudnia, jakby ktoś nie wiedział. Mam tylko sweterek. Tak, jest prawie 20 stopni i to jest właśnie Madryt.
Świątynia de Bot to jeden z najbardziej niezwykłych zabytków Madrytu. Datuje się ją na II wiek przed naszą erą. Do Madrytu trafiła pod koniec XX wieku. Została po prostu podarowana przez Egipt Hiszpanii. Wracamy na Plac A Hiszpański. konkretnie do hotelu Riu Plaza. Jesteśmy na 26 piętrze tego pięknego hotelu. No i teraz... Ale panorama. O kurczę. Czytaliśmy, że warto tu wjechać, bo widoki, super restauracja, ale nas zafascynowała możliwość spaceru po szklanych podłogach. Ale najbardziej popatrzcie na to. Znacie nas, weszliśmy tam. Tak. I do tej pory trzęsą mi się nogi. Uwaga, my jesteśmy następni w kolejce. Nie patrz w dół, nie patrz w dół, nie patrz w dół. To naprawdę jest niesamowita wysokość. Oj. Wow. Oj, adrenalina jest. Adrenalina jest niesamowita. Lepiej w dół nie patrzeć. Niesamowite. No słuchajcie, czas żegnać się z Madrytem. Na pożegnanie wybraliśmy sobie plac Puerta del Sol, do którego schodzą się ulice z całego centrum. Byliśmy tutaj kilkanaście razy i naprawdę to genialne miejsce. Jeśli Wam się spodobał ten filmik, czekamy na Wasze kciuki do góry, dobre komentarze, pytanka i na tym żegnamy się z Wami. Cześć, Pa, pa. do następnego filmu.